myślę, że dusza ukraińska odczuła zdradę, że Białorusini zdradzili ich jako naród. Skłócenie narodów, które są przeciwni Rosji, to jedna z najskuteczniejszych polityk KGB. Pani Natalia jest białoruska? Ja mówię, tak, oczywiście. Białorusy są faszyści. Ja mówię, nie. No teraz, dawaj pogadamy. Dużo ludzi już wiedzą, że u nas teraz znajduje się za kratami więcej za 1700 osób. Też często te ludzie w ogóle nic nie zrobili coś kryminalnego, po prostu nosili jakieś tam, na przykład jak ja noszę tam Białoruś na sobie, to i rozmawiasz w języku białoruskim, to możesz potrafić za kraty w Białorusi. No to jest prawda, to jest taka sytuacja. Dzień dobry. Witamy Państwa na dzisiejszym spotkaniu dotyczącym stereotypów o osobach z Białorusi, organizowanym przez Grupę Kontrasty w ramach projektu My i Oni, projektu Solidarności realizowanego w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Dziękujemy Ukraińskiemu Centrum Kultury i Rozwoju za gościnę i możliwość realizacji dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich za objęcie naszego wydarzenia patronatem honorowym, patronowi Fundacja Za Wolność Waszą i naszą, a także współorganizatorowi naszego dzisiejszego spotkania, Białoruski Związek Solidarności. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pani Natalia Kaćko, dokładnie, członkini Stowarzyszenia Białoruski Związek Solidarności we Wrocławiu, mieszkająca we Wrocławiu od lutego zeszłego roku, oraz pan Artur Kwiaciński, jeden z założycieli Stowarzyszenia Białoruski Związek Solidarności we Wrocławiu, mieszkający od 2008 roku. A ja nazywam się Amelia Antonowicz i z przyjemnością poprowadzę dzisiejsze spotkanie. Witamy Państwa. W pierwszej kolejności, żeby nawinąć jakiś kontekst, spytamy się, w jakich okolicznościach znajdziecie się Państwo we Wrocławiu i kiedy to się stało? Możemy zacząć, lecz najpierw tu zjawił się Artur, w temu Ci mikrofon. Dziękuję bardzo. Nie potrafię wymienić wszystkich organizatorów, ale bardzo, bardzo dziękujemy za ten pomysł, za organizację tego spotkania. To naprawdę bardzo ważne dla nas i mam nadzieję, że też to będzie ciekawe spotkanie. Wracając do pytania, znalazłem się w Polsce. Nie mogę powiedzieć, że od 2008 roku, bo często podróżowałem do Polski czy przez Polskę biznesowo i podobał się mi ten kraj. Nie czułem się jakoś obco, mimo tego, że nie mówiłem po polsku płynnie. Zresztą do tej pory to bardzo ciężki język, uczę się. Natomiast już w 2008 roku trafiłem tu w delegację, prowadziłem projekt i sprawy potoczyły się tak, że poznałem swoją obecną żonę, więc mamy rodzinę, mamy syna też tu obecnego, no i już jestem 15 lat w Polsce. Dziękuję za taką historię. Moja historia trochę różni się. Jestem osobą polityczną, lecz w ogóle jestem w polityce od 1996. Przepraszam, moje końcówki to mój najulubiony temat. W ogóle zajmowałam się zawsze socjalnej polityką i w temu no tak zdążyło, że była zawsze taka, miała aktywną pozycję. I już najpierw była zatrzymana w 2010 roku i później już taka trochę po innemu. Już było w 2020 roku, już nie była taka młoda, lecz też oczywiście była polityczna, aktywna i w temu
Po prostu ludzie ratowaliśmy żeby nie potrafiło więzienie i kiedy już wiedziała, że za mną przyjdą pracownicy z KGB, to po prostu miała 3 dni, żeby ze wszystkie rodziny wyjechać z Białorusi. No, naprawdę była przygotowana do tego, po prostu no tak też no, nie chciała tego zrobić od razu, no, trzymała jeszcze Białoruś. Lecz już nie było wyboru i wtemu za 10 dni przed wojną przyjechaliśmy do Wrocławia i tu już mieszkamy trochę więcej za rok. Dobrze. A czy Polska była państwem pierwszego wyboru dla Państwa? Czy był jakiś konkretny powód, dlaczego Państwo znaleźli się właśnie tutaj? Tak, wszyscy trochę rozmawialiśmy w języku polskim, dzieci też i mogli od razu potrafić do szkoły, bo mam 2 synów nastolatków, 12-14 lat i oni od razu poszli do szkoły, no i wtedy tak... No i naprawdę, jeżeli masz tylko 3 dni, żeby zjechać, bo w piątek była taka informacja, że już w poniedziałek ktoś popuka w moje drzwi, no to naprawdę tak nie od razu zrozumiesz gdzie i Polska obok z Białorusi, w tym tak. No i już kiedy przyjechaliśmy, to też nie było dla nas też taki kraj, kiedy byliśmy wcześniej, wszyscy miasto odwiedzialiśmy na ten moment, też podoba się kultura, ludzi i wtedy tak od razu przyjmowaliście taką decyzję, żeby przyjechać i mieszkać tu. A Pana? Miłość nie wybiera, jednak oczywiście bliskość kulturowa na pewno przełożyła się do tego, że łatwiej nam było się dogadać na początku. Rozumiem. A w czym jesteśmy podobni my, Polacy i Białorusini? Artur miał takie, będzie dobrze taki przykład literacki, lecz nie zmogliśmy tak zapisać, żeby tak przeczytać, lecz no takie... Tak, lecz poproszę powiedzieć taki główny temat o tych drzewach, to naprawdę o lasie, bo jest, no, wyobrazić sobie to bardzo ważne. To duże wyzwanie dla mnie, ale zapadło mi w pamięć, bo czytałem kiedyś książkę Floriana Czernyszewicza Wiciek Żywica, gdzie dzieje odbywają się na terenie Białorusi i autor zresztą, to jest jego autobiograficzna książka, pochodzi ze szlachty, gdzie rozmawiało się w języku polskim. Zawsze była kultura polska i to była bardzo przeniknięta z kulturą miejscową, z kulturą białoruską. Więc w przedsłowiu do tej książki Michał Rowankowicz ma piękne porównanie lasu, gdzie rosną różne drzewa i to jest naturalne, jeżeli są sosny czy dęby i w lesie naturalnym to jest wymieszane. Tak samo na terenach Białorusi czy na terenach wschodniej Polski to bardzo ciężko podzielić, bo w tej samej wsi mieszkają ludzie, którzy identyfikują się Polakami czy Białorusinami. Czasami to się zmienia z czasem, ludzie zawierają związki i jak w tym przykładzie, że to jest naturalne i jeżeli ktoś wpada na pomysł, żeby to podzielić, to musi ten las wyciąć i tak jednak okaże się, że te korzenie tych drzew na tyle przeplątane ze sobą, że to nie da się podzielić. Więc przepraszam, to tak starałem się opowiedzieć, ale ten kawałek naprawdę następnym razem obiecujemy, że poradzimy z tym problemem technicznym. Dobrze. A jakie były te pierwsze odczucia po przyjeździe do Polski z Białorusi? Mimo tych podobieństw jednak na pewno było jakieś takie zderzenie z rzeczywistością i za czym Państwo tęsknią przede wszystkim? No, wiem o czym tęsknię. Oczywiście pozostała tam mi mama i mieszkaliśmy wszystko życie w Białorusi i w tym no naprawdę tak
Bywa rzecz, że tak trochę smutna i nawet chcesz płakać, i to też normalna emocja, bo u mnie było tak, że ja przyjechała i jeszcze nie, no po prostu nawet stojali jeszcze walizki w domu. I no, nawet nie otrzymało się mi odpocząć trochę i tak pomyśleć o tej sytuacji, jak rozpoczęła się wojna. I moi koledzy poprosili, żeby ja była administratorem kanału dla pomocy Ukraińcom, kiedy oni szli z Ukrainy w Polskę. I wtedy tak zdążyło, że jeszcze tak chciała trochę popłakać o sobie, lecz jak inna sytuacja, po prostu w ciągu 2 tygodni nie wiem ile czasu tam spałam, bo no, naprawdę taka praca była. Kiedy ja już chciała spać, to po prostu mój mąż wstawał i pisał ludzi, żeby, bo oni no, mieli pytanie, czy mogą jechać na granicę z pieskiem, czy gdzie dostać kartą zieloną dla samochodu. No i po prostu pracował i nawet nie myślał o tym, bo moja problema już nie była taka ciężka, bo wojna wszystko po prostu. Wszystko zajęło wolny czas. No a później już mieszkamy tu, dzieci poszli do szkoły i tak sumujemy tak trochę. Czasem rozumiemy, że na przykład no nie mogę teraz wrócić do domu, nawet po prostu, żeby odwiedzić i potrzymać mamę za rękę i w domu, no, lecz to też część życia. Było to dawno temu, więc też nie było to jakieś, na szczęście nie było to jakieś takie wydarzenie, że musiałem wyjechać, czy nie mogłem wrócić. Przyjechałem w delegację na parę miesięcy, no jednak to się zmieniło. To, co mówi Natalia, niestety większość Białorusinów tu jest w takiej samej sytuacji, że nawet nie mogą przyjechać się, pożegnać się z rodziną, więc to bardzo ciężko. Więc wcześniej ja nie odczuwałem takiej tęsknoty, bo w każdej chwili mogłem wsiąść w samochód czy i w pociąg i być na Białorusi w ciągu tam kilku godzin, kilkunastu godzin. Też jakby zawodowo musiałem jeździć na Białoruś dość regularnie. Natomiast ostatnie 3 lata, jak nie mogę pojechać na Białoruś, wiadomo, to zupełnie zmienia perspektywę i te rzeczy, które wcześniej w pewnym momencie było ciężko nawet powiedzieć, czy to na przykład wydarzenie, które kiedyś to było na Białorusi, czy w Polsce, bo jednakowo jestem jakby w tematach i tych jakby nie czułem tej granicy, tej różnicy nie było. Natomiast teraz oczywiście takie jakieś drobnostki, które charakterystyczne dla Białorusi nabywają takie o wiele większe znaczenie, bardziej emocjonalne. Czy stereotypy, które funkcjonują o Polakach na Białorusi, okazały się prawdą tutaj po przyjeździe? Jak zostali Państwo przyjęci przez Polaków? Jak ja przyjechałem, Białorusinów, większość osób, z którymi się spotykałem, to byłem może tam pierwszy Białorusin, którego poznali osobiście, więc odpowiednio też nie mieli jakichś tam ani uprzedzeń, ani oczekiwań, ani wiedzy, co to jest Białoruś. Oczywiście, no może nie aż tak, oczywiście Polacy wiedzą, gdzie jest Białoruś, co to jest, mają jakby duże powiązanie historyczne z tym krajem. Natomiast nigdy nie odczułem jakieś duże zainteresowanie, na pewno. Zawsze to był taki punkt, jak mówisz, jak jestem z Białorusi, to zawsze tam było jakieś tam pytanie, a co tam, jak tam.
Więc na pewno mogę powiedzieć o bardzo dużym zainteresowaniu Polaków. Tym pozytywnym, tak? Tak, jak najbardziej. No to było jeszcze wtedy, kiedy przyjechałam, to trochę było już po innemu, bo naprawdę, jeżeli tak mówić, kiedy pracowałam w tym kanale i pomagałam Ukraińcom, bo białoruski język bardzo podobny na ukraiński też, i jeżeli rozmawiamy ze swoimi kolegami, to ja rozmawiam w białoruskim, oni odpowiadają w ukraińskim i wszyscy rozumiemy, nie trzeba tłumaczyć. I kiedy już w ciągu 2 tygodni pracowałam i pisałam dużo rzeczy, to też już nie wiem, na jakim języku pisałam, bo tam byli słowa ukraińskie, białoruskie, polskie i wszyscy rozumieli, o czym idzie, o co chodzi. Lecz kiedy rozpoczęła się wojna, to dzieci już poszli do szkoły i oczywiście ja trochę tak była jak matka zdenerwowana, bo byli takie, czułam zdanie, o skąd jesteście, z Białorusi, no i tam różne pytania. I ja po prostu poszła do szkoły, bo kiedyś też pracowałam nauczycielką w szkole, no, żeby poznać tych nauczycieli, po prostu pogadać, spróbować zrozumieć, odczuć dla siebie, no, o czym oni, czy rozumieją oni tej sytuacji, w której też moja rodzina, dlaczego tu we Wrocławiu mieszka. I tak, no, chyba w ciągu 2-3 dni tak ze wszystkimi porozmawiałam i już była spokojna za dzieci i też czuła od nauczycieli, że dzieci starają się uczyć i dziękuję bardzo. I teraz już kiedy jeden syn teraz uczy się i kończy 8 klasa, to jedna nauczycielka z chemii, bo syn z nią gotował się do konkursów przedmiotowych i stał laureatem Dolnośląskiego konkursu z chemii, to ona mi opowiadała, że o tym, że ja bardzo dobrze pamiętam, kiedy pani przyszła w pierwsze dni, kiedy dzieci przyszli do szkoły i jak pani rozmawiałam z nami, z nauczycielami, jak ona patrzyła na nas, że no, to dla nią było zrozumiałe jak matko. I no, dlatego, że nie ma różnicy, tak? Zawsze mówię, że nie są narodowości, są ludzie, no bo jeżeli wszystko rozumiesz, to no naprawdę nie trzeba nikomu nic tłumaczyć, bo Polska też była w takich czasach i były takie sytuacje. I historia była taka, że wszystko tak trochę kręci. I no, taka była moja historia. A czy zdarzały się jakieś nieprzyjemne sytuacje związane właśnie z stereotypami? No tak naprawdę rzadko. I po prostu czuła tak, no ludzie, ktoś tam w autobusie, jeżeli czuli, na przykład ja zawsze odpowiadam w tym języku, na którym pyta człowiek. Jeżeli ktoś pyta mnie w języku rosyjskim, to ja mogę odpowiadać na rosyjskim. Jeżeli pyta kto na polskim, to ja spróbuję odpowiedzieć w języku polskim. Lecz tak zdążyło, że później teraz, kiedy już mieszka w Polsce, to jedna dziewczyna, jedna kobieta poprosiła, żeby ja pracowałam z dzieci z domu dziecka z Ukrainy, z fundacji, bo wszyscy dzieci rozmawiają w języku rosyjskim. I żeby ja tłumaczyła w języku rosyjskim dla dzieci, bo przychodzą tak, jak prawidłowo nazywać, no nie nauczycieli, a ті, хто займуються в вольний час, бавимося, асистенти, волонтеріуші. I ja często tak znów stała takim, no tłumaczem też nie mogę siebie powiedzieć, bo tak nie zawsze prawidłowo mówię, lecz ja mogę przetłumaczyć, o czym człowiek mówi. No i w temu znów tak ciekawa taka
jak to nazwać, że wszyscy już znów zmieszano dla mnie. Ukraińcy rozmawiają w rosyjskim, no bo ja zwykle rozmawiam po białorusku i piszę po białorusku też. No i zostało tylko w języku polskim dobrze pisać, nauczyć się. No, za rok już trochę mogę. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Jeszcze lepiej. Osobiście nigdy nie spotkałem się z jakimś negatywnym nastawieniem. Oczywiście są jakieś tam różnice kulturowe, są bardziej śmieszne sytuacje, jakieś nieporozumienia, ale negatywnie nigdy. Oczywiście to nie znaczy, że takie rzeczy nie zdarzają się, bo konflikty to rzecz naturalna i jeżeli osoby mają się pokłócić, to narodowość to jedna z rzeczy, o której oczywiście różni ludzi. Więc osobiście nie spotkałem się i również tak obserwując koło znajomych, bo wiadomo, nie tylko Białorusini mieszkają w Polsce, też dużo Ukraińców, sporo Ukraińców. Raczej mnie się wydaje, że ta atmosfera, która jest w Polsce, jest bardzo przyjazna, więc ludzie starają się zrozumieć jeden drugiego. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale to ogólnie mówiąc, to jeżeli zamiast Białorusina czy Ukraińca byłaby jakaś inna narodowość, to jakieś rzeczy też na pewno by się zdarzały. Jakby nie było narodowości, no to na pewno by ludzie kłócili się, bo ktoś jest z Wielkopolski, ktoś jest z Dolnego Śląska, to takie rzeczy. Dobrze. Przygotowując dzisiejsze wydarzenie, wyszliśmy z założenia, że musi paść pytanie na temat obecnej sytuacji międzynarodowej. Czy i jak w Państwa opinii wojna na Ukrainie wpłynęła na zmianę postrzegania mniejszości narodowej białoruskiej w Polsce? Tak, oczywiście w bardzo mocnym stopniu. Natomiast tu mi się wydaje, że trzeba podzielić takie różne punkty widzenia, bo raczej dla Polaków to nie zmieniło się istotnie, bo to wydarzenie z 2020 roku było bardzo dokładnie naświetlane w Polsce. Polska była jednym z krajów, które naprawdę podali rękę pomocy dla Białorusinów w bardzo szybkim tempie, wprowadzenie tych wiz humanitarnych, więc to uratowało zdrowie, wolność i życie dla dużo Białorusinów, więc naprawdę Polska z tego powinna być dumna. Również oczywiście Litwa też. Więc Polacy bardzo dokładnie, bo robiliśmy na początku codziennie akcje Solidarności pod pręgierzem w rynku, później to było już rzadziej, ale bardzo rzadko zdarzało się, że podchodzili Polacy, którzy nie wiedzieli, o co chodzi. Raczej to było ogromne wsparcie, ludzie przychodzili, wykazywali solidarność. Natomiast mi się wydaje, że w Ukrainie, była troszeczkę inna sytuacja, co można zrozumieć. Też Ukraina przyjęła dużo Białorusinów na tamte czasy, natomiast sama sytuacja polityczna w Ukrainie bardziej skomplikowana. Ona nie była przed wojną taka jednoznaczna. Jak wiemy, że były też jakieś tam siły polityczne bardziej proeuropejskie czy bardziej prorosyjskie. Więc informowaność społeczeństwa ukraińskiego była o wiele mniejsza. Co się dzieje na Białorusi, dlaczego tak się dzieje. Też różnica z Polską była, że Polska przeżyła już coś podobnego w czasie stanu wojennego, gdzie faktycznie okazuje się, że jeżeli większość ludzi są przeciwni, mniejszość, która używa przemocy, potrafi tą większość utrzymać. I to dokładnie to samo odbywało się i odbywa się na Białorusi. Natomiast Ukraina ma bardziej pozytywne doświadczenie pod tym względem, żeby
ludzie potrafili nieraz udowodnić, że ludzie potrafią zmienić sytuację polityczną, zwykli ludzie. Więc dlatego jakieś takie było niezrozumienie, bo oczywiście każdy naród żyje przede wszystkim swoją historią. Dla Ukraińców to było niezrozumiałe i do tej pory myślę, że ciężko zrozumieć, dlaczego naród nie powstał i nie wyrzucił tego Łukaszenkę. I po tym, jak zaczęła się wojna, oczywiście to absolutnie zrozumiałe, że Ukraińcy nie potrafili zrozumieć, dlaczego Białorusini, których zawsze, bo mamy bardzo, bardzo bliskie języki, postrzegali jako przyjazny naród. Nawet ten sam Łukaszenko był bardzo popularny w Ukrainie jako polityk zagraniczny. Oczywiście po 20 roku to się zmieniło istotnie. Jednak myślę, że dusza ukraińska odczuła zdradę, że Białorusini zdradzili ich jako naród. I to, że są ludzie, którzy też ucierpieli od tego reżimu, których w Polsce jest absolutna większość, dla nich po przyjeździe do Polski nie było tak istotne, no bo jakby taka była sytuacja. Dlatego w tamte czasy zdarzało się jakieś tam znowu, ile w tym jest faktycznie jakichś konfliktów, ile to jest tak rozgłośnione, bo wiadomo, że skłócenie narodów, które są przeciwni Rosji, to jedna z najskutecznych polityk KGB, myślę, że. Dlatego ile było takich wrzutów informacyjnych, bo niektóre rzeczy miały miejsce, niektóre to, co wrzucało się na przykład na naszym czacie Białorusinów w Wrocławiu, nie znalazło potwierdzenia. Natomiast myślę, że po jakimś czasie sytuacja, nie mogę powiedzieć, że się uspokoiła, ale na pewno dla Białorusinów w Polsce, Ukraińcy, którzy tu przyjechali z Ukrainy, bo to też trzeba podzielić, Ukraińcy, którzy tu już mieszkali w tym czasie, my zawsze mieli z nimi bardzo dobre relacje, korzystaliśmy z tego pomieszczenia nie 10 razy, za co bardzo dziękujemy i bardzo ściśle współpracowaliśmy. Przede wszystkim to chodzi o takie niedoinformowanie osób, które przyjechali z Ukrainy. Natomiast teraz to, co robi pułk Kalinowskiego w Ukrainie, to jednostka ochotników białoruskich w Ukrainie, to oczywiście daje, trochę zmienia sytuację postrzegania Białorusinów. Przepraszam, że tak długo, ale to naprawdę takie ważny temat dla Białorusinów i chciałem o tym bardzo dokładnie powiedzieć. Przepraszam. Chcę tylko troszeczkę dodać, że codziennie tłumaczymy, codziennie rozmawiamy z ludźmi, no, bo na przykład ja myślę, że tylko przez dialog, przez dyskusję możemy tak przetłumaczyć, dlaczego, co robiliśmy wcześniej, dlaczego na przykład ja kiedy pracuję z dziećmi ukraińskimi z domu dziecka, oni często tak proszą, żeby ja rozmawiałam najpierw w języku rosyjskim, później na białoruskim i oni tak, mamy różnice, a ja już teraz trochę dodaję na polskim i już mówię, na który podobien, no jak, słyszycie, że no trochę mamy różnice, oni tak, macie i no dlatego, że po prostu trzeba zawsze tłumaczyć, rozmawiać i nie bać się tego.
W ostatnim czasie do Polski przyjechało bardzo dużo uchodźców z Ukrainy i jak Pan wcześniej wspomniał, niektórzy mogą czuć się zdradzeni przez społeczność białoruską. Czy to jest wyczuwalne, to negatywne podejście jest wyczuwalne ze strony Ukraińców, uchodźców z Ukrainy? Czuję takie rzeczy, lecz na sobie, no, kiedy już od razu rozmawiasz z człowiekiem, to możesz jemu przetłumaczyć, czym zajmujesz się, gdzie pracujesz. I tak człowiek zwykle od razu rozumie. Nawet dzisiaj byłam z domu dziecka, z dzieci w Hydropolis i jeden tam dzieciak, taki wielki nastolatka mówił: Pani Natalia jest białoruska? Ja mówię: tak, oczywiście. Białorusy są faszyści. Ja mówię: nie. No teraz, dawaj pogadamy. I tak, no ile kroków tam szli do tego Hydropolisa, to ja opowiedziałam tam historię i nawet pokazałam jemu takie zdjęcie informacyjne, że teraz nasze Stowarzyszenie Białorusинów zbiera na dron dla Polka Kalinowskiego na Ukrainie. No i po prostu tak, i później dzieciaki też normalnie wszyscy rozumieją. No oczywiście, że coś czują z jednej strony, coś z drugiej, to zawsze powinniśmy tak rozmawiać i no to nasza praca też dzisiaj, żeby to, myślę, że to jest najważniejsze i dużo moich kolegów też o tym mówi, że oni po prostu przez dialogi opisują tam sytuację, w której teraz Białorusi. Też dużo ludzi już wiedzą, że u nas teraz znajduje się za kratami więcej za 1700 osób. Też często te ludzie w ogóle nic nie zrobili coś kryminalnego, po prostu nosili jakieś tam, na przykład jak ja noszę tam Białoruś na sobie, to i rozmawiasz w języku białoruskim, to możesz potrafić za kraty w Białorusi. No to jest prawda, to jest taka sytuacja. I my też chcemy, żeby Białoruś była wolna i wszyscy te ludzie mieszkali jak my, mogli po prostu widzieć swoją rodzinę, swoich dzieci. To dla nas wielki ból. Tak. To wynika z dezinformacji, tak? Przede wszystkim. Tak. No, dlatego, że skąd oni biorą te informacje? Po prostu też nawet Białorusini szukają kanałów, z których mogą otrzymać te informacje. I oczywiście, no jeżeli, no to jak Artur mówił, najpierw ludzie tam, oczywiście taka sytuacja w Ukrainie, że no nie możemy poprosić, żeby też ludzie czytali dużo o Białorusi, bo no nie możemy porównywać tej sytuacji. No i wtedy, a my czytamy, bo to dla nas nasze, tak, i wtedy tłumaczymy, czy odprawiamy swoim kolegom tam jakieś cytaty, murały, coś takiego, żeby było też zrozumiałe. Dobrze. Więc na pewno może nie powstała jakaś tam wrogość, ale jakiś taki chłód. Ale nie jesteśmy wykluczeni z dyskusji, nie jesteśmy wyrzuceni z dialogu, więc mamy dobrą możliwość opowiedzieć o sytuacji i w najzwyklejszy sposób pomóc. Bo większość z Białorusinów, które znaleźli się w Polsce, mimo tego, że mieszkali w bardzo, wiadomo, w jakich tam warunkach, które nie pozwalają przyjmować i gościć ludzi, otwierali tak samo swoje serce i mieszkanie dla osób, które przyjeżdżali. Też cały czas ktoś z Białorusinów był jako wolonterzy na dworcu. Przywozili ludzi z granicy w pierwsze dni, gdy był totalny kolaps logistyczny, więc to było tak i jakby z mojego doświadczenia też było tak, że bo przywoziliśmy osób z granicy i jak przeważnie to oczywiście byli kobiety z dziećmi
Jak wsiadali do samochodu, zaczynaliśmy rozmawiać. Jak podało, że jestem Białorusinem, czy tam mogli zobaczyć jakąś tam wstążkę białoruską, to nie wiem, czy to było zmęczenie, czy tak trochę rozmowa ugasała na jakąś chwilę, ale później zaczynaliśmy rozmawiać, zaczynaliśmy opowiadać i wiadomo, że później już to było zupełnie normalna sytuacja. I rozumiem, że w sytuacji zmiany uwarunkowań, ukierunkowań też politycznych na Białorusi byliby Państwo na pewno chętni do powrotu, prawda? Jednak ciągnie Państwa do domu. Takie ciężkie pytanie, bo na przykład ja zapytałam swoich dzieci, bo trzeba zrozumieć, że na przykład każdy człowiek, ja na przykład też pracowałam w Białorusi, też miałam jakiś pewny poziom i moje dzieci studiowali, chodzili do szkoły. I teraz także zmienili wszystko, system, język. Tak. I na przykład ten syn, który teraz skończy 8 klasy, to oczywiście taka była sytuacja w Białorusi, że moja córka, która teraz ma 26 lat i mieszka w Europie, w ogóle miała studia we Włoszech. Bo nie mogła otrzymać humanitarnej edukacji już w Białorusi z politycznych takich, po prostu na uniwersytecie oni też nie byli wolni, tak swobodni. I mój mąż i ja rozumieliśmy, że nasze dzieci też powinny mieć edukację i gotowali ich dlatego, żeby oni później mogli otrzymać tę edukację w Europie, a później już dla siebie przyjąć decyzję, gdzie oni chcą mieszkać. Wybrać później nie rodzice, a sami już dorosli dzieci, jeżeli mogę tak powiedzieć. I w temu teraz mój syn, 14-latka, on mówił, że mama, ja już chcę uczyć się tu, studiować później na uniwersytecie. I nawet jeżeli zmieni się sytuacja, to ja nie mogę odpowiedzieć, czy wrócę on już do domu, czy on będzie przyjeżdżał w gości. Bo nie mogę za niego nic już decydować, tak, bo będzie już dorosłym. Też dla mnie też zadaję to pytanie dla sobie, bo ostatnie 15 lat pracowałam jak zastępca dyrektora w centrumach medycznych, prywatnych. Tu trochę medycyna różni się, bo w ogóle macie medycyński polski język zupełnie inny niż latyń, i nie możemy też profesjonalnie. I też, lecz jeżeli ja już pocznie swojej kariery tu pracować, znalazły dla sobie znów jakoś moje zakochane prace. Nie wiem, ciężko odpowiedź. Oczywiście, że w ogóle chcę powiedzieć o tym, że dla mnie to w ogóle ja korzeniami, to jak w tym lesie, to ja została w Białorusi i jestem w Polsce. To dla mnie nie mogę tak przekreślić swoje życie tam i mówić tylko, że wszystko moje życie tu. Nie, oczywiście i mamy tam kolegów dużo. I w temu ciężkie pytanie i wiem, że nie tylko ja o tym myślę, że chyba część już nie wrócę. Dlatego spróbujemy zachowywać kulturę, tradycje, język, wszystko, co dla nas też jest taką korzeniami, żeby nasze dzieci, wnuki, dzieci też mogli... Żeby zaznały kulturę. Tak, i po prostu nie było dla ich cudzoziemna taka kultura, była rodna. Dlatego, że myślę, że nie mogę nawet сказать, że ja wyjechałam i nigdy nie wrócę. Nie, bo jestem w Białorusi i w Polsce dla mnie jednocześnie. W tym momencie zawsze dla mnie dwie ziemi tak stali jednym domem.
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że fajnie mieć możliwość wyboru, Tak. bo teraz jego nie ma. Oczywiście, jak ten wybór się pojawi, ludzie będą decydować. Jeżeli byśmy rozmawiali rok temu, to na pewno 90% Białorusinów by powiedziało, ja jestem tu tymczasowo, ale wojna w Ukrainie bardzo dużo zmieniła, bo ludzie uświadomili sobie, jaka to jest, że to był tylko kawałeczek tego wroga, który widzieliśmy w Łukaszence, że to jest o wiele bardziej złożona sytuacja i większość ludzi zrozumiało, że to może potrwać więcej niż kilka miesięcy. Dlatego ludzie zaczęli uczyć język, próbować się zrealizować profesjonalnie, spróbować nostryfikować swoje dyplomy, też widzą przyszłość dla swoich dzieci w Polsce. Ale to nie znaczy, bo większość ludzi, którzy musiała wyjechać, to są ludzie, którzy w pewnym moment podjęli decyzję wyjść na ulicę w Mińsku czy w innych miastach pod ogromną ryzykę być, nie wiem, stracić zdrowie, trafić do aresztu i tak dalej. I zrobili to, bo mieli wizję nowego kraju, nowej Białorusi. Więc jeżeli ta osoba przemieściła się do Polski, czy do Niemiec, czy do Stanów, tacy osoby się nie zmieniają. Te osoby będą też takim dużym wsparciem dla Białorusi. Dlatego też robimy tak, jak Natalia powiedziała, bo teraz nie jest 37 rok, więc tych ludzi nie rozstrzelano. Jesteśmy żywi, możemy działać i działamy i możemy zachować naszą kulturę, która teraz po prostu jest wyniszczana jako ślady, jako pomniki o pisarzy są wyniszczane nawet nagrobki, jak wiecie. Więc dlatego, żeby zatrzeć po prostu ślady po tej Białorusi wolnej. Dlatego misja ludzi tu dobrze się znaleźć, zaadaptować, znaleźć dobrą pracę, uzyskać dobrą edukację, dlatego, żeby w pewnym momencie to się zaprocentowało w przyszłości w Białorusi. Czy ci ludzie przeprowadzą się z powrotem na Białoruś? W dzisiejszym świecie to nie jest koniecznie. Białoruś jest bardzo blisko od Polski, w ciągu godziny samolotem już będziesz w Mińsku, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli będzie taka możliwość też. Dlatego ciężko powiedzieć, oczywiście im dalej będzie trwała ta sytuacja, tym dalej będzie więcej osób będą już planować swoje życie swoich dzieci, swoich rodzin w Polsce. Ale z innej strony cały czas ci ludzie się uczą, widzą na przykładzie Polski, jak może funkcjonować państwo, jak może funkcjonować demokracja i na pewno te doświadczenia przyniosą na Białoruś, czy to fizycznie, czy informacyjnie. Dokładnie, no bo musimy zdawać sobie sprawę, że taka elita intelektualna Białorusi teraz jest albo w emigracji, albo w więzieniu. Więc na szczęście Polska otworzyła swoje serce dla Białorusinów. Znalazło się tu sporo Białorusinów, również we Wrocławiu, to jest na pewno ponad 10 000 osób, w większości bardzo dobrze wyedukowanych i które, szczerze powiedziawszy, bardzo dobrze sobie radzą w Polsce. W takim razie jak Państwo manifestujecie swoją tożsamość białoruską i jak to robią inni Białorusini w Polsce? Jak dbają o kulturę?
zachowanie jej. No, naprawdę mamy dużo inicjatyw i Stowarzyszenie Białorusinów też podtrzymuje wszystkie inicjatywy i też bardzo zapraszam wszystkich co niedzielę w lato tańczymy na Narodowym Forumie Muzyki. I dużo Polaków, dużo Ukraińców, Białorusini też, wszyscy tańczymy, bo mamy taki zespół nieprofesjonalny, lecz jeden Polak gra na skrzypeczce, nasz Białorus na bajanie, dziewczyny tam ktoś na bubnach i tańczymy różne tańce też, bo tańce, no na przykład policzka, to ona i polska policzka i białoruska policzka bardzo podobne. To zapraszam, to naprawdę taka, bez siłowni, dobry fitness, tak, mówimy, że taki fitness kulturalny mamy. Na przykład teraz zespół Letopis, który śpiewa, no, gotujemy kupale, to takie tradycyjne święto dla Białorusów i też prowadzimy go w parkach, tam gdzie dużo ludzi, śpiewamy tradycyjne piosenki, robimy obrządy. Liczenie też bardzo podobne, bo na przykład palicie marzenu, to wiosną to też paliliśmy marzenu i dzieci z Ukrainy, z domu dziecka, z Polski, dzieci ze Świetlic, oni przychodzili i wszystko też tak było razem, nie dzieliliśmy nic. Niektórzy rysują, zajmują się malarstwem, haftują takie tradycyjne wzory, stroje. To też bardzo ciekawe. Macie też klubiki polskie i ukraińskie. Oni zapraszają nas, Białorusinów, żeby razem haftowaliście. Ukraińcy haftują swoje wzory, my swoje, lecz siedzimy i śpiewamy piosenki, bo często tak też znamy te piosenki. No i w tym tak, chcesz dodać? Ja myślę, że bardzo dobrze wszystko powiedziałeś. Tak, i robimy kolendy też, kolendy bardzo też w cukry, w tym, ten Jan siedzi, widzę, że on tam pisze coś. Lecz tu robiliśmy kolendy dla dzieci, też dla wszystkich, no, dla Białorusinów, a później dołączyli, tylko nie pamiętam kto jeszcze dołączył, też zrobiliśmy. Po prostu tak spróbujemy połączyć, tak. Polak, Białorusin, dwa bratanki, jak mówiłam. No a co dzielimy? Dokładnie. Tak? No co dzielimy? Święto, szczęście, uśmiechy. No nie możemy tego dzielić. Powinniśmy żyć, żeby była radość, kochanie, miłość, przepraszam, tak. No i tak. A dzieci, to wiecie co? Bardzo lubię pracować z dziećmi i niestety z emerytami, bo pracuję w klubiku fundacji Dajmy Szansę, w klubiku seniorów, gdzie pracuję z emerytami polskimi, kursy komputerowe prowadzę dla nich i też moja naprawdę ulubiona grupa, bo oni spróbują mi nauczyć się języka polskiego, bo ja nie wszystko wiem i zawsze często pytam, a jak to będzie po polsku? Pasek ładowania. O, dziękuję. I ja zawsze tam, wszyscy wiedzą już mój zeszyt, ja tam piszę pasek ładowania i ja już później wiem, co to jest. No to po prostu, no, a u nich czemu uczą się? Bo ludzie naprawdę już mają tam, moje dziewczynki, jak mówię, więcej za 80 lat i chodzą na te kursy i są takie aktywni i takie otwarte i zawsze zapraszają na jakieś jeszcze imprezy mnie. No to dla mnie naprawdę tak, no bardzo lubię te zajęcia i tak naprawdę szczere, no ludzi, tak. I nigdy nie słyszałam, no, odwrotnie tak zawsze mówią, Natalko, wszystko będzie w porządku, trochę tam czasu, trzeba poczekać.
no, trochę uspokajając, spokojnie mi z nimi. No, trochę wiem, że naprawdę wszystko kiedyś wrócimy, użmijmy się ze swoimi rodzinami, z rodziną, z tymi kolegami, którzy pozostali i nie zmogli, no, różne mają przyczyny, z czego nie mogą wyjechać z Białorusi. I też bardzo ciężka sytuacja, kiedy ktoś pisze tam, bo wiecie, u nas taka sytuacja, że mogą po prostu zatrzymać na ulicy, wziąć komórkę i jeżeli znalazłem jakieś słowa tam, czy kolory biało-czerwone białym, to człowiek ten może potrafić w więzienie. I nawet jeżeli wiesz, już takie koledzy są aktywni, to spróbujesz usunąć wszyscy powiadomienia, wiadomości, że po prostu nic nie było, ulik, no to nie wiem jak to, nie było przyczyny zatrzymać, i żeby ten człowiek nie potrafił. Za słowa, za kolory, no o czym? Nie było powodu, tak? do Tak, aresztowania. nie było powodu, dziękuję bardzo. Proszę. Spróbowałam znaleźć słowa. Nie, jak najbardziej. Ale Państwo również działacie właśnie w stowarzyszeniu. Czy możecie opowiedzieć więcej o tym, co robicie w stowarzyszeniu? Jakie działania podejmujecie? Sam pomysł na stowarzyszenie powstał, bo we Wrocławiu mamy bardzo dawno i prężnie działającą fundację Za wolność naszą i waszą, która od lat zapraszała polityków białoruskich do Wrocławia. Też były dni Białorusi we Wrocławiu, chyba było 10 lat pod rząd. Więc to nie było tak, że Wrocław nie był zapoznany z kulturą białoruską, z Białorusią. Dlaczego postanowiliśmy założyć jeszcze stowarzyszenie? Bo przyjechało bardzo dużo osób, zaczęło się od akcji Solidarności w rynku pod Pręgierzem i w pewnym momencie powstała potrzeba takiej jednostki dla tego, żeby robić projekty, żeby można było się przedstawić, kto my i tak dalej. Też postanowiliśmy zrobić stowarzyszenie, chociaż dla obcokrajowców w Polsce to jest bardzo złożony quest, żeby to zrobić, ponieważ trzeba mieć obywateli polskie jako założyciele. Więc trwało to o wiele dłużej niż założenie fundacji, ale zrobiliśmy to dlatego, żeby ta organizacja była demokratyczna, żeby nie było tak, że jest jakaś tam osoba, która utożsamia się z organizacją, utożsamia się z tą osobą. Stowarzyszenie oficyjne zarejestrowało się praktycznie na Narodowe Święto Białoruskie, na Dzień Woli 24 marca, Dzień Woli jest 25 w 2001 roku, więc mamy trochę ponad 2 lata. Jest wybrany zarząd stowarzyszenia, gdzie jest 5 osób, to jest dość sporo, więc mamy te wszystkie lekcje demokracji, jak się dogadywać, jak przekonywać ludzi i tak dalej. Ale też stowarzyszenie to nie jest tylko ludzie, którzy są w tym stowarzyszeniu, bo o wiele więcej osób działa w projektach i inicjatywach, bo my postrzegamy naszą organizację nie jako środek transportu, jak jakiś pociąg, który państwa zawiezie w wskazanym adresie, bardziej jako dworzec, który ma możliwości dla innych pociągów. Jeżeli ktoś chce jechać i zajmować się tańcami ludowymi, proszę bardzo, możemy wesprzeć na przykład możliwością komunikacji, znalezienia miejsca i tak dalej. Jeżeli ktoś chce robić jakieś imprezy sportowe, kulturalne, polityczne,
robić zbiórki i tak dalej. To wszystko też jest, dlatego nasza organizacja jest taka, funkcjonuje bardziej jako platforma dla innych inicjatyw niż, bo w każdej inicjatywie jest tak, że są ludzie, którzy są członkami stowarzyszenia, ale też nie ma inicjatywy, gdzie są tylko ludzie ze stowarzyszenia, więc to jest taka dość luźna formuła działania. Tak, dziękuję. To, bo pytanie było o inicjatywach. Więc co my mamy? Zaczynając od najmłodszych, mamy lekcje języka białoruskiego. Też to zaczęło się dzięki dofinansowaniu gminy Wrocław były lekcje dla dzieci języka białoruskiego, dla ich rodziców języka polskiego równolegle. To był bardzo dobry projekt, bardzo pożyteczny. Więc tych grupek dzieci robi się coraz więcej, bo w różnym wieku dzieci i też różne zajęcia, są matematyka, język białoruski, historia, więc to cały czas jakoś się pączkuje. Też nie jest to jakby tylko dla dzieci, ale również wszystkie imprezy kulturalne, jako świętowanie Kupale, czy kolendy, Wielkanocy, hukanie wiosny, wolanie wiosny. Co jeszcze? Tańce, śpiewy białoruskie, koncerty zespołów z Białorusi. Przede wszystkim sztuka. No tak, sztuka trochę tak i dzieci rysują, zajmują się malarstwem. Mamy jeszcze we Wrocławiu dużo wolnych sportowców, którzy też podpisali taki list, żeby Białoruś i sport był wolny, niepodległy. Dokładnie. I też oni zapraszają na swoje, bo zajmują się takie sportowcy z imionami, z mistrz świąt, takie. I to dla ludzi też bardzo ważne, że oni spróbują pokazywać, jak oni walczą, bo oni chcą wrócić do sportu, oni chcą, żeby międzynarodowy, sportowy igry byli też jak i olimpiada, żeby było przezroczyste wszystko, tak. Nie wiem, ja to słowo jeszcze nie wiem. I leczenie też spróbują znaleźć sobie w innych, w takich umowach, dziedzinach, bo po prostu nie mogą teraz, dużo międzynarodowych organizacji nie przyjmują sportowców, żeby oni nawet przyjmowali udział w sportowych takich. I też jest ciężko. Lecz oni trenują dzieci, też dołącza dużo. Bardzo mi miło, i bardzo przyjemnie, że dołączam do tych zajęć wszyscy, nie tylko Białorusiny, że wszyscy razem. Las, to ten las, o którym powiedział Artur, że korzeniami nie dzielimy nic, bo sport on objednuje. Zrzesza? Łączy, kultura łączy, wszystko łączy. Jeżeli tak, mamy dużo ciekawych rzeczy, którymi możemy podzielić się jeden z drugim i nie będziemy nic dzielić. Tak, nie ma żadnych granic przede wszystkim. Tak. I dziękuję bardzo, że już dużo takich fundacji, polskich fundacji już zapraszają nas, żeby nasze projekty, już takich organizacji pozarządowych, mieli współpracę, robiliśmy razem i to bardzo mnie cieszy też, że już udaje się robić takie projekty i oni naprawdę mają takie sukcesy. Odnoszą sukcesy, tak?
I bardzo zadowolone dzieci, rodzice i też dla nas jest jedna z misji organizacji. Ja dziękuję bardzo. Moje pytania się wyczerpały, ale czy ktoś może z widowni ma jakieś pytanie? Jest ta kwestia języka, prawda, który może właśnie dzielić. Mówię już tutaj konkretnie o Białorusi i rosyjski versus białoruski. Jak to wygląda w tej chwili tam? Czy właśnie większość dzieci mówi po rosyjsku i nie może używać oficjalnie białoruskiego? I jak na to odpowiada społeczeństwo? А пані має на увазі в Польщі чи в Білорусі? Dla mnie o Białorusi. W Białorusi mamy ludzi, którzy znajdują się w więzieniu z tego, że po prostu na ulicy rozmawialiście w języku białoruskim. No po prostu trzeba zrozumieć, że możemy rozmawiać w kuchni, ale nie na ulicy. No. Mamy dwa języka w szkołach, lecz to nie, tak przepisy, mamy takie przepisy, że mamy dwa języka urzędowego, rosyjski i białoruski. Lecz mamy to, co mamy, o czym już powiedziała, że naprawdę teraz spróbujemy, Białoruś jest pod okupacją Rosji. I taka sytuacja, rozumiemy dlaczego to robią pracownicy KGB i innych takich organizacji, żeby po prostu zniknęła, język zniknął, kultura i w ogóle Białoruś stała Rosją, częstką. Tak, stała się cząstką Rosji. Tak. I w tym oczywiście większość dzieci nie rozmawiają w języku białoruskim, lecz w języku białoruskim nie rozmawiają nawet ci ludzie, którzy wcześniej rozmawialiście na ulicy. I w tym, kiedy o czym już mówił Artur, dużo ludzi, którzy wyjechali z kraju, w swoich mediach społecznościowych, przez internet. Dlaczego częściej rozmawiamy, piszemy, wszystko robimy na białoruskim, żeby po prostu inni ludzie oni mogli popatrzeć. Nawet dużo ludzi, na przykład moich kolegów piszą: Natalka, zawsze patrzymy Twoje transmisje na żywo, zawsze patrzymy, bo ja robię transmisje, kiedy robimy takie spotkanie z poetami, z różnymi przedstawicielami kultury białoruskiej. Tu we Wrocławiu na przykład ja robię transmisję na żywo i dużo ludzi mogą po prostu popatrzeć i posłuchać tego języka. To też spróbujemy zrobić takie mostki, żeby pozostał dla nich. Że oni często piszą takie rzeczy, że słuchała, płakała, spróbowała powtórzyć te słowa tych wierszyków. I na przykład robiliśmy co jesień, już nie pierwszy raz robiliśmy taki projekt wierszy nierozstrzelonych poetów. Jak przetłumaczyć? Niezależny? Nierozstrzelana poezja, ale jakby pisze się nie w nawiasach, ponieważ faktycznie ci ludzie zostali rozstrzelani. Jednak nie cała poezja oczywiście się zachowała, ale te wiersze żyją nadal, więc nie jest rozstrzelane. Bo bardzo ważne dla nas teraz zachowywać język, żeby później on po prostu korzystać im, tak. I polski podobny, białoruski, większość Białorusinów trochę łatwiej im daje się język polski, bo dużo słów podobnych, tak, po prostu słowiańskie. z końcówkami to taka ciekawa, męska osobowa to w ogóle mój ulubiony temat, liczba mnoga. Jeżeli nie wiem, to zawsze mówię, niestety chcę te słowa wymawiać w męskoosobowej liczbie mnogiej, nie wiem jaka jest końcówka. Czy wołacz, też mówię, ja chcę zwrócić do pani wołaczu, przepraszam, proszę mi pomóc, ja tak rozmawiam, nic, a jak to? Bez błędów, jeżeli ja na przykład, mój synek żartuje, moje emeryci,
bo mój syn chodzi do emerytów, też pomaga jako wolontariusz. I kiedy emeryci już dowiedzieli, że jest mój syn, zawsze mówili mi, Natalko, tak dobrze mówisz, polski perfekcyjny. A później jedna mówi, to twój syn? A dlaczego tak źle mówisz? On mówi bez akcenta. Dlaczego tak źle mówisz? To no ja wiem, że no naprawdę on chodzi do szkoły codziennie, po innemu, młodziejszy za mnie. Lecz ja też spróbuję dużo słów uczyć, powtarzać. Wiem, że tak żartuję też, śmieję się z tych moich końcówek. No co zrobisz? Bez błędów nie będzie języka. No nie możemy od razu mówić prawidłowo, lecz jeżeli nie będziemy spróbować.